Ok, przechodzimy do opisu interfejsu użytkownika, który w naszym przypadku tworzy ten panel sterowniczy z wyświetlaczem. No jest to taki najbardziej podstawowy interfejs użytkownika w przemiennikach częstotliwości. Czyli mamy do czynienia albo z jakimś tam osadzonym, tak jak tutaj na stałe, panelem sterowniczym, bądź możemy sobie podłączyć do tego przemiennika częstotliwości zewnętrzny panel sterowniczy i mamy do dyspozycji co najmniej kilka tych paneli. Ja pokażę Wam dwa panele. Panel LU08 jest to panel LCD. Czyli mamy podłączony nasz zewnętrzny panel LCD. Jak widzicie, ma on znacznie większy wyświetlacz i znacznie więcej informacji możemy sobie wyświetlić za jego pomocą. Drugi rodzaj panelu to taki bardziej uproszczony panel sterowniczy, zewnętrzny, który nazywa się FRPU07. Czyli alternatywnie możemy sobie podłączyć taki oto zewnętrzny panel sterowniczy. Jak widzicie, również ma pokrętełko, ma jakieś przyciski. Za chwilkę dojdziemy do takiego szczegółowego opisu tych wszystkich panelów. Natomiast w chwili obecnej chcę Wam pokazać, jakie mamy możliwości. W serii FRA800, czyli tym najbardziej uposażonym przemienniku częstotliwości, mamy panel, który możemy sobie zdemontować. Czyli mamy dwie śrubki poprzekątnej, które możemy sobie odkręcić. No i po prostu wyciągamy sobie ten panel do góry. Okay. Widzicie? Czyli mamy panel, który nie jest osadzony na stałe, możemy go sobie wyjmować. I tutaj alternatywnie możemy sobie zamontować ten panel LCD. Czyli możemy je sobie tasować sobie tymi panelami, sobie je wymieniać wedle potrzeb. Natomiast tutaj w serii FRA800 mamy ten panel, który jest założony na stałe. Nie możemy go zdemontować, natomiast możemy podłączyć sobie jeden z dostępnych paneli zewnętrznych. Zamknę klapkę, żebyśmy skupili się na panelu sterowniczym, a nie na zaciskach wejściowo-wyjściowych. Zatem nasz panel może przyjmować różne formy. Możemy mieć zabudowany, może być on wyjmowalny, może być 7-segmentowy, tak jak tutaj, może być LCD, taki jak Wam pokazywałem przed chwilą, ten zewnętrzny LU08. Natomiast ten panel, te przyciski i ten wyświetlacz to jest nasze podstawowe medium, za pomocą którego możemy się z naszym przemiennikiem częstotliwości komunikować. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że możemy wydawać mu pewne rozkazy, możemy go w pewien sposób przygotować do pracy, czyli wpisać tą całą tabliczkę silnika, wybrać algorytm sterowania, ustawić sobie jakieś tam funkcje dodatkowe, sparametryzować wejścia i wyjścia, czyli mamy dostęp do takich parametrów, za pomocą których ustawiamy sobie funkcje, które są wbudowane w naszym przemienniku częstotliwości. I dokonujemy tego właśnie za pomocą tego wbudowanego panelu. Natomiast mamy również dostęp do parametrów monitorujących pracę falownika oraz silnika. Czyli na tym panelu możemy sobie wyświetlić szereg zmiennych. I znowu, na tym wbudowanym panelu 7-segmentowych tych zmiennych wyświetlimy bardzo niewiele albo będziemy musieli się pomiędzy nimi przełączać. Za pomocą tego zewnętrznego panelu LU08 bądź LU07 LCD mamy znacznie więcej miejsca na tym wyświetlaczu i tych zmiennych możemy sobie wyświetlić znacznie więcej. Za pomocą panelu mamy również dostęp do historii błędów, czyli przemiennik w zależności od klasy i modelu zapamiętuje mniej bądź więcej, najczęściej są to od 3 do 10 błędów, czyli mamy pewną liczbę błędów, które falownik zapamiętał sobie w pamięci.
Dodatkowo, jak jeszcze mamy wbudowaną jakąś baterię RTC, czyli zegar czasu rzeczywistego, no to wyświetlają nam się te błędy z informacją o dacie i godzinie wystąpienia tego błędu. Czyli mamy napisane dnia tego i tego, o godzinie tej i tej, minucie tej i tej, w sekundzie tej i tej nastąpiło wyłączenie przemiennika częstotliwości, na przykład w związku z przeciążeniem silnika albo z wykryciem braku fazy na wejściu zasilania naszego przemiennika częstotliwości. Na panelu mamy również przyciski do sterowania ręcznego, czyli mamy przycisk Run, za pomocą którego startujemy naszym przemiennikiem częstotliwości i mamy przycisk Stop Reset, za pomocą go stopujemy. Nie mamy przycisku do zmiany kierunku. Gdy sterujemy przemiennik częstotliwości w sposób ręczny, czyli właśnie z poziomu tych przycisków Run i Stop Reset, no to wybieramy sobie kierunek programowo. Jest to parametr numer 40. Niebawem do tego dojdziemy i będziemy sobie te parametry wszystkie parametryzować. Natomiast musicie zapamiętać, że mamy tylko przycisk Start i Stop. Kierunek wybieramy sobie programowo w trybie ręcznym. Co na tym panelu jeszcze widnieje? Czyli mamy wyświetlacz 7-segmentowy, mamy te przyciski do sterowania ręcznego w trybie PU, mamy przyciski funkcyjne, mamy przycisk PU EXT, mamy przycisk Mode i mamy przycisk Set. Są to przyciski funkcyjne, za pomocą których programujemy nasz przemiennik częstotliwości. Mamy również obrotowe pokrętło, za pomocą którego zmieniamy wartości tych nastaw. No i mamy szereg diod LED, które informują nas o stanie pracy i o statusie pracy naszego przemiennika częstotliwości. No i omówmy sobie teraz te wszystkie przyciski, czyli mamy przycisk PU EXT. Ten przycisk służy do zmiany trybu pracy lokalny, czyli w trybie PU, jog i zdalny. Czym jest tryb jog, dowiemy się niebawem. Przy pracy lokalnej aktywne są przyciski sterownicze na panelu, czyli te wspomniane przyciski Run i Stop oraz Reset. W trybie zdalnym EXT, czyli gdy naciśniemy sobie ten przycisk, widzicie, w chwili obecnej falownik informuje nas, że jesteśmy w trybie EXT, czyli w trybie zewnętrznym, czyli falownik słucha sygnałów, które są podłączone do listwy wejść-wyjść, do tych zacisków sterowniczych. Natomiast jak naciśniemy sobie ten przycisk, no to widzicie, przechodzimy do trybu lokalnego. Można więc powiedzieć, że jest to przycisk zdalny, lokalny. Ręka, auto, prawda? Czyli przełączam się na tryb PU, jestem w sterowaniu ręcznym, przełączam się na sterowanie EXT, mam sterowanie po kabelkach, można by powiedzieć zdalne w porównaniu do tego sterowania ręcznego z poziomu PU. Przycisk Mode z kolei służy do wejścia w tryb programowania oraz powrotu, czyli naciskamy przycisk Mode i przenosimy się do listy parametrów. Przycisk Set służy do wejścia do danego parametru oraz jego zapamiętania i zatwierdzenia. Czyli naciskamy przycisk Mode, idziemy do parametru jakiegoś, na przykład do parametru 7, który odpowiada za czas przyspieszania. Naciskamy Set i wchodzimy do tego parametru. Zmieniamy nastawę tego parametru pokrętełkiem, na przykład z 5 na 4 i zatwierdzamy przyciskiem Set. No i zobaczcie, wyskoczył nam error 4. I to jest moja pierwsza uwaga, taka globalna. Przemienniki Mitsubishi Electric programować możemy, czyli zmieniać nastawy tych parametrów tylko i wyłącznie w trybie lokalnym PU. Czyli musimy dopilnować, żebyśmy mieli zapaloną lampkę PU. Jesteśmy teraz w trybie EXT. Naciskam lampkę PU, przechodzimy do trybu PU, no i zobaczcie, mam nastawę 4, czyli zmieniłem ją z 5 na 4 i teraz naciskam Set. Raz nacisnąłem Set i falownik pyta się mnie, zaczyna mrugać ta nastawa i się mnie pyta, czy aby na pewno chcesz zatwierdzić zmianę. Oczywiście, że tak, zatwierdziłem tą zmianę i już mamy ten parametr zapamiętany. Gdy jeszcze raz naciśniemy przycisk Set, to przejdziemy do kolejnego parametru. Czyli raz jeszcze. Mamy ekran startowy. Naciskamy przycisk Mode, przechodzimy do listy parametrów. Wybieramy sobie numer parametru do zmiany, na przykład parametr numer 8. Wchodzimy do niego przyciskiem Set.
zmieniamy nastawę na przykład z 5,0 na 4,5 i zatwierdzamy przyciskiem Set. Po naciśnięciu ta nastawa zaczyna nam mrugać. Musimy ją zatwierdzić ponownym naciśnięciem przycisku Set. Gdy jeszcze raz naciśniemy Set, przechodzimy do kolejnego parametru. Zatem te 3 przyciski funkcyjne u góry. Mamy przycisk PU EXT, który pozwala nam na zmianę sterowania ręka auto, tryb PU ręczny, gdzie sterujemy sobie za pomocą tych przycisków, oraz tryb EXT, external, zewnętrzny, gdzie przemiennik słucha sygnałów, które podłączone mamy do zacisków wejściowo-wyjściowych, które omawialiśmy lekcję wcześniej. Za pomocą przycisku Mode, czyli raz gdy naciśniemy przycisk Mode, przechodzimy do listy parametrów, obrotowym pokrętełkiem wybieramy sobie numer parametru, wchodzimy do niego przyciskiem Set, zmieniamy nastawę tego parametru obrotowym pokrętełkiem i zatwierdzamy zmianę przyciskiem Set dwukrotnie. Gdy trzykrotnie, czyli jeszcze raz naciśniemy przycisk Set, przemiennik pokaże nam kolejny parametr. Zatem jak widzicie, parametryzacja tego przemiennika częstotliwości jest bardzo trywialna, jest bardzo prosta. Wystarczy zapamiętać, jakie funkcje pełnią dane przyciski. Przycisk Set z tym wyświetlaczem zabudowanym, z tym panelem zabudowanym, służy nam również do podglądu 3 zmiennych silnika, które domyślnie ustawione są jako częstotliwość wyjściowa. Czyli zobaczcie, mamy zapalone małą lampeczkę, taką HZ przy wyświetlaczu. Widzicie 0,00 HZ. Jesteśmy w trybie ręcznym. Więc ja teraz, kręcąc sobie tym obrotowym pokrętełkiem, mogę mu zadać częstotliwość, na przykład 11,2 Hz. Zatwierdzam przyciskiem Set i jak widzicie wyskoczyło coś takiego F11,2. To znaczy, że ta zmiana została przyjęta częstotliwości. Ale gdy teraz nacisnę sobie przycisk Set, to widzicie, lampeczka HZ zgasła i zapaliła się lampeczka A. I teraz na wyświetlaczu falownik pokazuje nam aktualny prąd wyjściowy, ten prąd, który podaje na zaciski naszego silnika elektrycznego. Gdy jeszcze raz naciśniemy Set, w ogóle zgasną nam wszystkie lampki i falownik pokaże nam napięcie, które podaje na zaciski silnika. Gdy naciśniemy Set jeszcze raz, zrobimy pętlę i wrócimy do częstotliwości. Czyli możemy sobie wystartować nasz przemiennik częstotliwości. Naciskamy przycisk Run i jesteśmy w trybie PU ręcznym. Naciskamy Run i jak widzicie wystartował on na częstotliwości 11,2 Hz. Taką częstotliwość mu nastawiliśmy. Oczywiście możemy ją sobie zmienić tym obrotowym pokrętkiem, na przykład nastawiając wartość 20,2. Naciskamy Set, potwierdzając zmianę. No i przemiennik wszedł już nam na tą prędkość. No i teraz zobaczcie, gdy jesteśmy w trybie monitora, a informuje nas o tym ta lampeczka MON, czyli mamy podgląd na częstotliwość, monitorujemy częstotliwość i naciśniemy teraz przycisk Set, to zobaczcie, pokazuje nam, że na wyjściu generuje 0 A, bo nie mamy fizycznie podłączonego silnika elektrycznego. Gdy naciśniemy Set raz jeszcze, no to zobaczymy, że falownik generuje 93,2 V na wyjściu. Nie mamy amperów, bo nie mamy po prostu podłączonego fizycznie silnika w postaci naszego obciążenia. Więc widzimy napięcie i widzimy częstotliwość. Prąd nam się pojawi później, gdy będziemy już pracowali z silnikiem elektrycznym. Zatem przycisk Set służy nam do wejścia do danego parametru, do zatwierdzenia zmiany wartości danego parametru, ale również przenosi nas do trybu monitorowania częstotliwość, prąd wyjściowy i napięcie wyjściowe. Oczywiście te parametry monitorujące, o których wspomniałem przed chwilą, czyli częstotliwość, prąd i napięcie, ustawiamy w odpowiednich parametrach naszego przemiennika częstotliwości, naszego falownika. My jako użytkownik mamy dostęp do tego i możemy sobie ustawić zmienne jakiekolwiek chcemy, a tych zmiennych naprawdę mamy wiele do wyboru. Również do tego dojdziemy w miarę rozwoju tego kursu. Natomiast przyjrzyjmy się jeszcze tym diodom LED, czyli pierwsza kolumna PU, EXT i NET,
te lampeczki informują nas, w jakim trybie sterowania jesteśmy, to znaczy z jakich źródeł podajemy sygnał start-stop i zadawania częstotliwości naszemu przemiennikowi częstotliwości. No i mamy do wyboru 3 takie podstawowe tryby. Tryb PU ręczny, czyli działają nasze przyciski stop, stopujemy przemiennikiem, run, startujemy i zadajemy częstotliwość za pomocą tego obrotowego pokrętła i zatwierdzamy zmianę przyciskiem set. W taki sposób działamy w trybie PU ręcznym. Natomiast gdy naciśniemy sobie tutaj przycisk wystopujemy, oczywiście w pierwszej kolejności, naciśniemy sobie przycisk PU EXT, przejdziemy do trybu EXT, no i zobaczcie, mój przycisk run już nie działa, bo teraz przemiennik częstotliwości oczekuje sygnałów, które przychodzą mu na zaciski STF i STR. To jest nasz sygnał startowy teraz, czyli podpięty zewnętrzny przycisk, jakiś sygnał, który mamy podpięty pod terminal STF bądź STR. Natomiast tryb NET odnosi się do zadawania tych sygnałów start, stop i częstotliwości za pomocą komunikacji. Na przykład RS485, czyli Modbus RTU, bądź Ethernet, bądź CAN Open, bądź EtherCAT, bądź Profinet, bądź cokolwiek innego, bo tych magistral przemysłowych no mamy co najmniej kilkadziesiąt w chwili obecnej. Więc takie 3 podstawowe tryby, te 3 lampeczki mówią nas, w jakim trybie sterowania jesteś. No i my oczywiście możemy się pomiędzy tymi trybami sterowania przełączać, o czym niebawem. Kolejny rząd, kolejna kolumna naszych diod, opisanych jako MON, PRM i PRAN, oznaczają kolejno. MON, czyli jesteśmy w monitorze, w chwili obecnej monitorujemy częstotliwość, ale jak nacisnę przycisk Mode, przechodzę do trybu programowania i o tym sygnalizuje nas przemiennik częstotliwości, czyli zapala lampkę PRM. Jesteśmy w trybie programowania. Wychodzę z programowania, jesteśmy w trybie monitora. Wchodzę w programowanie, jesteśmy w trybie programowania. Trzecia lampeczka, opisana jako PRAN, informuje nas, że wykonywana jest logika w budowanym sterowniku PLC, czyli przemiennik częstotliwości FRE800, o czym nie mówiliśmy do tej pory, ma wbudowany prawdziwy sterownik PLC i po podłączeniu tego przemiennika częstotliwości do oprogramowania FR Configurator 2, czyli do naszego komputera, laptopa, mamy tam zainstalowane nasze oprogramowanie FR Configurator 2, to zobaczcie, mamy tutaj z lewej strony taką klapeczkę, taką gumkę, zaślepkę i pod tą zaślepką widzicie złącze USB. Czyli za pomocą połączenia USB, kabelka USB możemy połączyć się z naszym komputerem i z poziomu tego komputera i oprogramowania FR Configurator 2 mamy dostęp do wbudowanego sterownika PLC. No i możemy wyzwolić sobie program, który napisaliśmy w tym sterowniku i informuje nas o tym fakcie właśnie dioda PRAN. Czyli gdy wyzwolimy sobie ten napisany program w sterowniku PLC i on zaczyna działać, to falownik nas o tym informuje, że na przykład zaczynam kręcić silnikiem w prawą stronę, ale dodatkowo jest wyzwolona jeszcze jakaś logika, jakiś program, który napisaliśmy w tym sterowniku PLC wbudowanym. Dwie ostatnie diody opisane jako RAN i PM oznaczają nam RAN, no to już wiecie, czyli sygnalizuje nam pracę z silnikiem elektrycznym. Jeżeli dioda RAN nam mruga, to znaczy, że mamy aktywny sygnał start, ale nie mamy zadanej częstotliwości. Czyli możemy się teraz przełączyć w tryb ręczny, PU. Jesteśmy w trybie PU. Zadamy sobie częstotliwość równą 0. OK. I naciśniemy przycisk start. No i zobaczcie, dioda RAN zaczyna nam mrugać. To znaczy, jest aktywny sygnał start, ale jest zerowa częstotliwość. Gdy zadamy sobie jakąkolwiek częstotliwość, no to zobaczcie, dioda RAN zaczyna nam świecić światłem ciągłym i to oznacza, że pracujemy z silnikiem elektrycznym. Jeżeli mamy zapaloną diodę PM, to znaczy, że pracujemy z silnikiem z magnesami trwałymi, czyli z silnikiem synchronicznym PMSM, Permanent Magnet Synchronous Motor.
czyli z tym typem silnika, w którym nie mamy zjawiska poślizgu, który jest znacznie bardziej dynamiczny od silników indukcyjnych, znacznie bardziej dokładny i tak dalej, i tak dalej. Falownik również nas o tym informuje, że pracujemy z silnikiem indukcyjnym albo z silnikiem z magnesami trwałymi, czyli nie mamy zapalonej diody PM, pracujemy z silnikiem indukcyjnym, zapalona dioda PM, pracujemy z silnikiem z magnesami trwałymi. Więc raz jeszcze, chcąc zaprogramować przemiennik częstotliwości, po wyjęciu go z pudełka i po zasileniu, przeważnie pracują one w trybie EXT, zewnętrznym external. Więc pierwszą rzeczą, jaką robimy po zakupie i zasileniu przemiennika, to przechodzimy w tryb ręczny PU. Możemy to zrobić na przykład za pomocą tego przycisku PU EXT. Czyli ja go naciskam, przechodzę w tryb PU i tylko i wyłącznie w tym trybie możemy zacząć programować nasz przemiennik częstotliwości. W jaki sposób odbywa się to programowanie? Za pomocą dwóch przycisków i pokrętła obrotowego. Czyli naciskamy przycisk Mode. Falownik informuje nas, że przeszliśmy do programowania. Jesteśmy w PRM. Obrotowym pokrętełkiem idziemy sobie do danego numeru parametru. Na przykład niech to będzie znowu parametr teraz 9, gdzie ustawiamy prąd znamionowy naszego silnika. Wchodzimy do tego parametru przyciskiem Set. Zmieniamy nastawę obrotowym pokrętełkiem, na przykład 2,4 A. Zatwierdzamy zmianę przyciskiem Set. Drugi raz potwierdzamy tą zmianę, a gdy trzeci raz naciśniemy przycisk Set, to przemiennik pokazuje nam kolejny parametr. W tym przypadku jest to parametr 10. Ok, więc jak wygląda struktura parametrów? Wracamy do ekranu startowego, naciskając przycisk Mode kilkukrotnie. Jesteśmy w trybie PU, czyli możemy zmieniać te parametry. No i teraz przechodzimy do trybu programowania. Naciskamy przycisk Mode. No i teraz obracając obrotowym pokrętłem w lewo, widzimy tą podstawową listę parametrów ponumerowaną od P0 do, uwaga, im szybciej będziemy kręcić potencjometrem, tym szybciej się te parametry zmieniają. Do 1499. Czyli zobaczcie, mamy 1499 parametrów w naszym przemienniku częstotliwości. Za tym mamy parametry dodatkowe, czyli możemy do nich iść od P0 w lewą stronę albo przekraczając całą listę parametrów i później mamy te parametry dodatkowe. Zatem od P0 do 1499 mamy ponumerowane wszystkie parametry dostępne w naszym przemienniku częstotliwości. I teraz uwaga! Te parametry możemy wyświetlić na dwa sposoby. Za pomocą właśnie numerków, czyli od 0 do 1499, albo możemy wyświetlić sobie te parametry za pomocą grup parametrów, gdzie w danej grupie parametrów mamy szereg parametrów związanych z daną funkcjonalnością. Czyli w chwili obecnej mamy od 0 do 1499, prawda? No i teraz jak przejedziemy sobie w lewą stronę, mamy coś takiego jak PR Mode. I tutaj wybieramy sobie, w jaki sposób te parametry mają być wyświetlone. Czyli wchodzimy do tego parametru przyciskiem Set. Jak mamy 0, to mamy parametry ponumerowane od 0 do 1499. Jak zrobimy sobie tutaj dwójkę, to nasze parametry, widzicie, są ponumerowane wedle grup. Mamy dostęp do różnych grup parametrów i one są ponumerowane literkami i cyferkami. No i tak, parametry z grupy E są to parametry zmiennych systemowych, za pomocą których ustawiamy m.in. datę, zegar czy jasność wyświetlacza. W parametrach z grupy F są to wszystkie parametry związane z czasami przyspieszania i hamowania. W parametrach w grupie D znajdziemy parametry związane z ustawieniami źródeł sygnałów sterujących. W grupie H parametry związane z zabezpieczeniami. W grupie M związane z monitorowaniem zmiennych oraz wyjść. W grupie T związane z ustawieniem wejść. C są to dane silnika. A wszystkie parametry aplikacyjne. B parametry związane z pozycjonowaniem, N związane z komunikacją, G związane z kontrolą silnika.
Więc możemy sobie wyświetlać te parametry na dwa sposoby, jak komu bardziej pasuje. Niektórzy lubią mieć te parametry podzielone wedle grup, właśnie A, B, C, D, E, F, G i tak dalej, gdzie każda literka odpowiada za pewien rodzaj i grupę parametrów, a niektórzy, jak ja, wolą mieć te parametry otwarte. Dlatego cofamy się do naszego parametru PR Mode, nastawiamy tutaj wartość 1, no i nasze parametry znowu mamy ponumerowane od 0 do 1499. Kręcimy w lewo, czyli mamy ten parametr Mode, za pomocą którego zmienialiśmy wyświetlanie tych wszystkich parametrów. No i przypominam raz jeszcze, że w dalszej części tego kursu będziemy używali parametrów ponumerowanych od 1 do 1499. Natomiast co my mamy dalej jeszcze w tych parametrach pomocniczych? Mamy coś takiego jak auto. Jest to automatyczna nastawa parametrów, na przykład komunikacyjnych w połączeniu z panelem HMI GOT, czyli przemienniki Mitsubishi Electric po połączeniu z dedykowanym sprzętem Mitsubishi Electric, jak na przykład zewnętrznym panelem HMI, mamy ten parametr auto, za pomocą którego możemy w bardzo szybki sposób połączyć się z tym panelem, czyli nie wchodzimy do tych parametrów od 0 do 1499 i nie ustawiamy 10 różnych parametrów odpowiedzialnych za komunikację z tym urządzeniem, z tym panelem HMI, ale mamy już to zaszyte w pamięci. Po prostu nastawiamy ten parametr auto, jeden, jedyny i mamy ustanowioną komunikację na przykład z tym panelem HMI. Dalej, jak przejedziemy, to mamy coś takiego jak PM, czyli znowu, jeżeli używamy silnika synchronicznego PMSM produkcji Mitsubishi Electric, to możemy sobie zainicjować jego działanie właśnie w tym parametrze. Czyli znowu producent zaszył w pamięci falownika wiele danych, nawet związanych z tą tabliczką znamionową silnika w pamięci falownika, a my sobie inicjalizujemy to za pomocą tego parametru PM. Ale uwaga, działa to tylko i wyłącznie z silnikami synchronicznymi Mitsubishi Electric. Dalej mamy coś takiego jak parametr change. I tutaj jest zmiana wartości domyślnych grup parametrów. Dalej mamy error clear, czyli za pomocą tego parametru możemy wyczyścić historię naszych błędów. Czyli mamy zapamiętane 10 ostatnich błędów i w tym parametrze możemy to sobie wykasować. Dalej mamy all clear, czyli czyszczenie wszystkich parametrów. Czyli chcemy, aby falownik wrócił do nastaw fabrycznych. Chcemy, aby pamięć falownika wyzerowała się do momentu, gdy kupiliśmy ten falownik, gdy pierwszy raz podłączaliśmy go do sieci, gdy pierwszy raz go zasililiśmy. No ma jakieś nastawy domyślne. My je zmienialiśmy wielokrotnie podczas jakiegoś tam okresu użytkowania tego przemiennika częstotliwości. No i możemy te wszystkie parametry wyzerować, czyli wrócić do nastaw fabrycznych za pomocą tego parametru. Tutaj mamy parameter clear, czyli wybieramy sobie nastawę wybranego parametru, którego zerujemy do nastaw domyślnych. Czyli all clear to czyszczenie wszystkich parametrów, a parameter clear to czyszczenie pojedynczego wybranego parametru. No i teraz, gdy przejedziemy jeszcze w lewo, to zobaczcie, mamy C z takimi kropkami. Gdy naciśniemy set, no to mamy dostęp do parametrów z grupy C. Ich jest 45 i są to parametry kalibracyjne, które w dużej mierze odnoszą się do wejść-wyjść analogowych i tam możemy sobie skalować nasze wejścia-wyjścia analogowe. Czyli na przykład zamiast wejścia 0,10 VDC możemy sobie zrobić wejście 0,5 VDC albo 2 do 8 VDC, gdzie poziom 2 V to jest nasze 0. My po prostu sobie kalibrujemy te wszystkie wejścia-wyjścia analogowe w tych parametrach C. No i za tą grupą parametrów C, wracamy do naszej pełnej listy parametrów, czyli pokazuje nam się parametr 1499, no i jedziemy w dół i robimy pełne kółko. I znowu mamy te wszystkie parametry, czyli PR Mode, Auto, PM, parametr Change, Error Clear, All Clear, parameter Clear i parametry z grupy kalibracyjnych. Wracamy do naszego parametru numer 0. No i teraz naciskamy przycisk Mode jeszcze raz. Gdy jesteśmy w trybie parametryzacji przemiennika częstotliwości i naciśniemy przycisk Mode,
to falownik przeniesie nas do historii 10 ostatnich błędów. No i my te błędy widzimy. Pierwszy to jest THM, czyli przegrzanie silnika elektrycznego. Błąd numer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ostatnich błędów to jest ten sam błąd, czyli THM, przegrzanie silnika elektrycznego. Gdy naciśniemy przycisk Set, to uzyskujemy dodatkowe informacje, czyli falownik nam mówi, z jaką częstotliwością działał, jaki był prąd na silniku i jakie było napięcie podawane na silnik w momencie wystąpienia tego błędu. Mamy również informacje o dacie. Czyli idziemy sobie do numerku, mamy historię błędów, przekręcamy, idziemy do numeru parametru, na przykład 5, naciskamy Set i mamy informacje dodatkowe, gdzie przemiennik częstotliwości informuje nas, z jaką częstotliwością pracował silnik, jaki prąd był podawany, napięcie oraz jaki czas systemowy minął od momentu wystąpienia tego błędu. Więc słuchajcie, tak wygląda ten interfejs użytkownika. Mamy zestaw przycisków i panel, za pomocą którego komunikujemy się z naszym przemiennikiem częstotliwości. No i już sobie wytłumaczyliśmy, do czego te wszystkie przyciski służą, do czego służy obrotowe pokrętełko, co możemy sobie wyświetlić na tym wyświetlaczu, do czego służą i co sygnalizują te diody LED. No i podłączmy sobie teraz zewnętrzny panel. Czyli najpierw podłączymy sobie ten bardzo prosty panel zewnętrzny PA07, który w dużej mierze jest używany głównie do tylko i wyłącznie sterowania przemiennika częstotliwości z poziomu elewacji jakiejś tam szafy sterowniczej na przykład. Czyli mamy tutaj do dyspozycji, jak widzicie, kilka takich podstawowych przycisków. No w zasadzie mamy skopiowany ten panel tutaj, prawda? Czyli możemy parametryzować nasz przemiennik. Gdy mamy podłączony ten panel już jest nieaktywny. Czyli z poziomu tego panelu już nie sparametryzujecie przemiennika. Aktywny może on jest, ale nie zapamiętuje parametrów, czyli przemiennik częstotliwości będzie słuchał tego panelu. No i zobaczcie, tutaj możemy się przełączać pomiędzy trybami PU a XT, tak jak miało to miejsce za pomocą tych przycisków zabudowanych na panelu. Mamy przycisk Mode, gdzie przechodzimy do historii błędów, wracamy do monitorowania, prawda, czyli mamy częstotliwość, jak naciśniemy Set, to częstotliwość, prąd i napięcie. No i robimy kółeczko. No i mamy również przyciski do sterowania ręcznego. Jesteśmy w trybie PIU, naciskamy FWD i zobaczcie, tu już mamy przycisk do zmiany kierunku. Czyli z poziomu sterowania zabudowanego panelu mamy tylko przycisk Start i kierunek musimy sobie wybrać w parametrze 40. Czyli wchodzimy sobie tutaj do tego parametru i tu wybieramy 0 lewo, 0 prawo, 1 lewo i nastawiamy sobie ten kierunek. Jak mamy podłączony ten zewnętrzny panel, no to mamy już przyciski Start w lewo i Start w prawo. Więc widzicie, mamy taki podstawowy panel zewnętrzny, albo możemy sobie użyć panelu LU08. Możemy sobie użyć panel LU08 i ja osobiście bardzo lubię korzystać z tego panelu, bo jak widzicie mamy znacznie więcej informacji. Przede wszystkim możemy sobie nastawić język polski. Zdejmiemy sobie tą folijkę, żeby nam nie przeszkadzała. No i zobaczcie, przede wszystkim mamy wszystko gdzieś tam wyświetlone w języku polskim. Jak korzystaliśmy z tego panelu zabudowanego, mieliśmy tylko numerki parametrów, czyli P0, P1 aż do P1499. Tutaj mamy nazwy tych parametrów i widzimy możliwe nastawy tych parametrów. Czyli zobaczcie, tutaj jesteśmy w trybie monitorowania. No i mamy napięcie wyjściowe, częstotliwość i prąd wyjściowy. Jesteśmy w trybie PIU, więc sobie wystartujmy w prawą stronę. No i mamy 1,05 Hz, 17,8 V na wyjściu, 0 A, no bo nie mamy podłączonego silnika. Jak sobie naciśniemy tutaj MON, to zobaczcie, mamy tutaj przyciski F1, F2, F3 i tutaj mamy nazwę, czyli PREV, wstecz, tylko podgląd na volt, na napięcie wyjściowe, na prąd wyjściowy, częstotliwość wyjściową, historia alarmów, no i ten monitor potrójny
od którego zaczęliśmy opis tego panelu. Oczywiście te wszystkie zmienne sobie my wybieramy, czyli tu mamy napięcie, częstotliwość, prąd, bo tak domyślnie jest to zrobione, natomiast tutaj możemy sobie nastawić cokolwiek chcemy. No i znowu mamy przyciski do sterowania ręcznego prawo, lewo, stop, reset, mamy przycisk MON, czyli tryb monitorowania, przycisk PU EXT do zmiany trybu pracy, ręka auto, no i mamy przycisk menu, czego nie mieliśmy tutaj. No i zobaczcie, mamy tutaj dostęp do prostego kreatora ustawień. Jak sobie w niego wejdziemy, czyli mamy dostęp do prostego kreatora ustawień, gdzie on zadaje nam kilka pytań, odpowiadamy na te pytania i możemy w podstawowy sposób sobie sparametryzować falownik. Mamy również listę parametrów aplikacyjnych, listę podstawowych parametrów, czyli nie musimy wybierać sobie dostępu do wszystkich parametrów, ale tych najbardziej istotnych, czyli na przykład jak wejdziemy sobie tutaj, no to mamy ustawienia silnika, auto-tuning silnika, częstotliwość minimalna, częstotliwość maksymalna, czas przyspieszania, hamowania, wybór trybu sterowania, czyli z którego źródła będziemy podawali te sygnały sterujące start-stop i mówiące o częstotliwości, czyli prędkości naszego silnika, prawda? Więc mamy znacznie łatwiej. No i teraz przejdziemy sobie do listy parametrów. Chcę, żebyście zauważyli tą różnicę. Idziemy do listy parametrów, wchodzimy sobie i jest lista edytowanych parametrów, czyli jak tu wejdziemy, no to widzicie, czekamy, aż nam się to zaktualizuje i tutaj nam się pojawią parametry, które tylko zmienialiśmy, a zmienialiśmy parametr 7, 8 i 9. Więcej nie mamy na liście, prawda? Czyli czas przyspieszania zmieniliśmy na 4 sekundy, hamowania na 4,5 i prąd znamionowy wpisaliśmy 2,4 A. Wracamy i idziemy do wszystkich parametrów. No i zobaczcie, parametr 0 to jest forsowanie momentu. Jak wejdziemy sobie do niego, no to mamy wartość bieżącą i jaką wartość zadajemy, czyli w bardziej po prostu przejrzysty sposób jesteśmy w stanie do tych parametrów się dostać. Nie musimy siedzieć z instrukcją obsługi i patrzeć co chwilę, co dany parametr oznacza. Czyli na przykład, że parametr 7 to jest przyspieszanie, no P7 mamy napisane na tym panelu. Tutaj mamy napisane, że parametr 7 to jest czas przyspieszania, a 8 to czas hamowania. Więc słuchajcie, taka jest różnica. Te zewnętrzne panele dodatkowo z tyłu, jeżeli sobie zamontujecie ten panel LU08, on z tyłu ma tutaj taką klapkę. Pod tą klapką można sobie odkręcić tą śrubkę i tu jest bateria. Tu jest bateria i ten panel ma zegar czasu rzeczywistego, czyli zapamiętuje wszystkie wydarzenia i pokazuje nam skorelowany z nimi czas. Czyli dodatkowo po instalacji tego panelu, gdy używamy tego panelu, no to ta cała historia błędów, przy tych wszystkich błędach nie mamy już tam napisany, jaki jest czas systemowy, który musimy sobie jakoś tam rozkodować, ale mamy po prostu napisane, że 15 listopada o 22:13 sekund 52 nastąpiło wyłączenie przemiennika częstotliwości związane z przegrzaniem się silnika. No i możemy sobie podejrzeć dodatkowo, co się z naszym silnikiem działo, czyli falownik nam podpowiada, jaki był prąd, napięcie, częstotliwość i całą masę innych jeszcze zmiennych, na podstawie których możemy sobie wysnuć, wydedukować, co mogło być przyczyną naszej awarii, prawda? Dla przykładu, na przykład mamy rok czasu pracujemy z aplikacją mieszalnika, no i nic nam się złego nie dzieje, no i któregoś dnia patrzymy w historię błędów, a tam jest cała masa błędów związanych z przeciążeniem tego silnika. Więc zastanawiamy się, co się stało, że zwiększony amperaż szedł na ten silnik. Więc zadajemy pytanie operatorom, czy coś zmienili. No i na przykład uzyskujecie odpowiedź, no my zasypujemy 2 razy więcej w tym mieszalniku, bo mamy więcej zamówień. No i już wiecie, że ten podwójny zasyp spowodował przeciążenie silnika. Albo operator odpowiada na to pytanie, mówiąc, że nic nie zmienił. Więc podchodzimy do silnika, no i sprawdzamy, okazuje się, że mamy zatarte łożyska, które powodują większe opory, większe tarcia, no i silnik pobiera przez to wzmożony prąd. Więc tak to może wyglądać w praktyce. Ok, słuchajcie, wydaje mi się, że omówiliśmy już wszystko, jeżeli chodzi o taki podstawowy interfejs użytkownika.
jaki mamy w przemiennikach częstotliwości. Nauczyliśmy się programować przemiennik częstotliwości i omówiliśmy sobie te wszystkie przyciski, ich funkcje, ich działanie i w jaki sposób możemy się z naszym przemiennikiem częstotliwości komunikować. Zapraszam do kolejnej lekcji i w tej lekcji już przejdziemy do omawiania podstawowych funkcji, które mamy zaimplementowane w przemiennikach częstotliwości, a pracować będziemy na naszym modelu szkoleniowym. Czyli od tej chwili pracować już będziemy tylko i wyłącznie z naszym złożonym modelem, gdzie, jak widzicie na ekranach swoich monitorów, z prawej strony mamy silnik ABB z założonym takim kołem metalowym, które robi nam za swoiste obciążenie. Na obwodzie tego kółka mamy pokazaną taką skalę, za pomocą której będziemy sprawdzali jakość pozycjonowania. Czyli możemy sobie zobaczyć, czy nasze pozycjonowanie jest na pewno wykonane dobrze i precyzyjnie. Z prawej strony widzicie panel sterowniczy, czyli za pomocą ten panel, te wszystkie przełączniczki na tym panelu mamy podłączone pod nasze wejścia cyfrowe, czyli mamy STF, STR, RS, MRS, RL, RM i RH. Dodatkowo mamy dwie diody, RAN i FU, czyli mamy diody podłączone pod wyjścia cyfrowe bądź wyjście przekaźnikowe naszego falownika. Jedno z tych wyjść informuje nas o działaniu przemiennika, a drugie o wykryciu częstotliwości. Przypominam, że domyślnie jest ona nastawiona na próg 6 Hz. Z lewej strony z kolei widzicie taki panel, za pomocą którego zadajemy sygnał prędkości. Czyli ten panel mamy podłączony, ten zadajnik mamy podłączony pod wejście analogowe 0,10 VDC, czyli podłączyliśmy się pod zacisk 2 oraz zacisk 5, czyli podajemy 0,10 VDC i za pomocą tego sygnału sterujemy prędkością naszego przemiennika częstotliwości. No i z lewej strony widzicie zewnętrzny zasilacz, widzicie przekaźnik bezpieczeństwa, grzybek bezpieczeństwa, główne zabezpieczenie. Więc tak, w bardzo dużym skrócie powinien wyglądać nasz docelowy układ napędowy. Czyli mamy zamontowany nasz przemiennik częstotliwości, w tym przypadku na szynie DIN, czyli nie dokręcaliśmy go do płyty sterowniczej, mamy mocowanie na szynę DIN. Jest on zamocowany na tej szynie DIN. Obok mamy falownik serii FRD700, ale w niczym on nam nie będzie przeszkadzał, bo my od tej pory skupiać się będziemy na falowniku FRE800. Jak widzicie, troszeczkę on się różni od tych wszystkich przemienników, które mieliśmy do tej pory, czyli ta klapka wystaje troszeczkę w naszą stronę. Jest on po prostu wyższy. Spowodowane jest to tym, że mamy zamontowaną kartę opcjonalną interfejsu encoderowego. Czyli na naszym silniku ABB z tyłu mamy założony encoder, który jest połączony z wałem naszego silnika i te wszystkie sygnały z encodera wracają nam do naszej karty encoderowej. No, sami zobaczcie, jak to wygląda. Czyli do tego konektora, który opisywaliśmy sobie wcześniej, podłączamy tą zewnętrzną kartę i wszystko maskujemy tym zewnętrznym panelem, który jest troszeczkę większy niż ta podstawowa zaślepka. Na dole mamy podłączony zewnętrzny panel LCD, jakbyśmy chcieli sobie coś tam podejrzeć, żeby było bardziej przejrzyście, więc będziemy sobie ten panel raz podłączać, raz go odłączać. Natomiast całe to sterowanie, no jak widzicie, jest zadrutowane, czyli wykorzystujemy zadajnik w postaci przełączniczków i będziemy działali z wejściami i wyjściami cyfrowymi, a do wejść analogowych mamy podłączony nasz zewnętrzny zadajnik 0,10 VDC bądź 420 mA, bo on jest tak naprawdę programowalny. No i od tej chwili, słuchajcie, wszystkie ćwiczenia, które będziemy wykonywać na tym naszym specjalnie złożonym modelu szkoleniowym. No i już Was serdecznie do tego zapraszam. W kolejnej lekcji będziemy już robili przegląd podstawowych funkcji, jakie mamy wbudowane w struktury programowe przemienników częstotliwości.